Niektóre sceny filmowe wyglądają tak dobrze, że aż trudno uwierzyć, że naprawdę mogły skończyć się tragicznie. Jedna z dzisiejszego zestawienia dokładnie tak się skończyła. Widzisz zapierającą wdech piersiach scenę. Trwa kilka sekund. Kino? Magia. Ale co jeżeli powiem Ci, że w tej sekundzie naprawdę ktoś mógł zginąć? W pierwszej scenie od tragedii dzielił dokładnie 1 centymetr. W filmie Mission Impossible 2 mamy moment, który wygląda jak zwykła filmowa walka. Przeciwnik powala Ethana Hunta na ziemię i wbija nóż prosto w jego twarz, zatrzymując ostrze milimetry przed okiem. Na ekranie wszystko wygląda perfekcyjnie, ale w rzeczywistości w tej scenie wykorzystano prawdziwy nóż. Nie atrapę, nie plastik. To było prawdziwe ostrze przymocowane do specjalnego kabla, który miał zatrzymać się tuż przed okiem w ostatnim możliwym momencie. To nie była decyzja reżysera. Tom Cruise uparł się, aby nie używano żadnych efektów specjalnych. A wystarczył tylko jeden błąd techniczny, aby aktor stracił oko, a scena zamieniła się w dramat. To wszystko tylko po to, aby widz poczuł nieco więcej adrenaliny. Szaleństwo? Zdecydowanie, ale są sceny, gdzie margines błędu zaciera się jeszcze bardziej. W kolejnym przypadku liczyła się każda sekunda i jeden rozpaczliwy skok z jadącego auta. Na planie filmu Prawdziwe Kłamstwa powstała scena, która wyglądała jak efektowna akcja stworzona w komputerze. Auto pędzi mostem w stronę przepaści, a pasażerka Jamie Lee Curtis wyskakuje przez drzwi i w ostatniej chwili łapie się ręki Arnolda Schwarzeneggera, który leci helikopterem. Brzmi jak typowy tryk filmowy, ale nic bardziej mylnego. Curtis zrobiła to naprawdę. Była zawieszona kilkanaście metrów nad ziemią, przypięta tylko uprzężą. Bez dublerki, bez zielonego tła, bez żadnych efektów specjalnych. Samochód był sterowany zdalnie, a helikopter musiał znaleźć się dokładnie w odpowiednim miejscu. Tuż przed nagraniem aktorka płakała ze strachu, a chwilę później ściskała linę tak mocno, jakby od niej zależało wszystko. No bo zależało. Jeden źle zapięty pas, sekunda opóźnienia pilota i mogło skończyć się tragicznie. Na ekranie widzisz tylko klasyczne kino akcji, ale na planie balansowano na granicy zdrowego rozsądku. Mimo tego to wciąż nie był najbardziej niebezpieczny plan zdjęciowy w historii, bo gdy Jackie Chan robi kino, ryzykuje wszystkim i to dosłownie. W jednej z najbardziej kultowych scen kina akcji Jackie Chan zjeżdża po metalowym słupie z oświetleniem, spadając przez kilka pięter w centrum handlowym i rozbijając się o szklaną szybę. Chodzi o film Policyjna opowieść. Wszystko wygląda jak perfekcyjnie dopracowana choreografia, ale tak naprawdę to była walka o przeżycie. Słup, po którym zjeżdżał, był opleciony prawdziwymi lampami podłączonymi do prądu. Jackie nie tylko zsunął się po gorącym metalu, łamiąc sobie miednicę, ale doznał też poważnych oparzeń i urazów kręgosłupa. Wylądował prosto na szkle, które nie pękło tak jak powinno, a mimo to dokończył ujęcie. Po wszystkim trafił do szpitala. Ledwo chodził, a jednak po kilku tygodniach wrócił na plan z pełną świadomością, że może już nie wstać po następnym upadku. Szaleństwo, poświęcenie, a może jedno i drugie. Jedno jest pewne, to była scena, która naprawdę mogła zabić. Jedni po takim wypadku zrezygnowaliby z zawodu, Jackie Chan wrócił na plan, ale to nie był jego ostatni raz, gdy ryzykował życie dla kilku sekund akcji. W filmie Draka w Bronxie Jackie miał wykonać skok z mostu na płynący statek. Na ekranie spektakularna, perfekcyjnie wyliczona akcja, ale w rzeczywistości to był czysty hazard. W momencie wybicia Jackie Chan źle ułożył nogę i zaraz po uderzeniu w pokład zwinął się z bólu, a zdjęcia przerwano natychmiast. To nie był filmowy dramat. To był człowiek, który naprawdę cierpiał. Ale wtedy wydarzyło się coś, co odróżnia Jackie Chana od reszty świata. Kilka dni później wrócił na plan z nogą w gipsie, ale nie po to, żeby odpoczywać, nie po to, żeby obserwować ekipę. Po to, by dokończyć scenę. Tak dokładnie. Na gips założono specjalną nakładkę imitującą buta, tak aby można było kontynuować ujęcia bez przerywania produkcji. Nie było lin, nie było żadnych poduszek ani żadnego CGI. Był tylko Jackie i skok, który mógł skończyć się znacznie gorzej niż złamaną nogą. Ale ten aktor właśnie tym się różni. Tam, gdzie inni widzą zagrożenie,
on widzi tylko kolejne ujęcie do zrealizowania. Ty czego? Dzień dobry, jestem Reggie. Co tu robisz? Przyszedłem po Megan. Przyszedłem po Megan. Ile masz lat? 15. Wyglądasz na 30. Myślisz, że to już granica? Że dalej się nie da? Michael Bay ma nieco inne zdanie na ten temat. W filmie Bad Boys 2 jest słynna scena pościgu na autostradzie, w której laweta zrzuca samochody prosto pod koła pędzącego auta bohaterów. Na ekranie wygląda to jak perfekcyjnie wyreżyserowana sekwencja z użyciem efektów specjalnych, ale samochody, które spadają na drogę, były prawdziwe. Michael Bay kazał zrzucać wraki z jadącej ciężarówki w czasie rzeczywistego pościgu z udziałem Willa Smitha i Martina Lawrence'a. W jednym z ujęć jeden z wraków odbił się od asfaltu i przeleciał tuż obok auta z aktorami. Gdyby kierowca zareagował sekundę później, doszłoby do zderzenia przy ogromnej prędkości. To miał być tylko efektowny chaos, popis Bayhamu, ale chwilę później Will Smith patrzył, jak samochód przelatuje mu przed maską. Wtedy wszystko ucichło, bo zrozumieli, że nawet na planie za $130 milionów nie ma dubla na cud. Zaufanie między aktorem a reżyserem to świętość, ale co się dzieje, kiedy to zaufanie pęka na zakurzonej drodze w Meksyku? Nie zawsze zagrożenie wiąże się z wybuchami, skokami i kaskaderami. Czasami wszystko zaczyna się od jednej decyzji i kończy prawdziwym bólem, który zostaje na całe życie. Na planie Kill Billa Volume 2 Quentin Tarantino nalegał, by Uma Thurman sama prowadziła stary samochód po wąskiej, piaszczystej drodze. Problem w tym, że auto było niestabilne, a droga zdradliwa. Thurman ostrzegała, że to niebezpieczne, ale reżyser nalegał. Chwilę później straciła panowanie nad kierownicą i z dużą prędkością wjechała w drzewo. Ucierpiały jej kolana i szyja, kontuzje, które ciągnęły się latami. Aktorka przyznała później, że bała się o życie i że była wściekła na reżysera. To miała być zwykła scena przejazdu, a wyszła z niej historia o bólu, złamanym ciele i zaufaniu, którego nie da się już odbudować. Ty widzisz tylko gotową scenę, jedno cięcie, jedną linię dialogu, ale często za tą jedną sekundą może kryć się strach, który nie mija i blizny, które zostają na całe życie. Właśnie wtedy dochodzi do momentu, w którym tragedia przestaje być potencjalna. Widzę, że już podjąłeś decyzję. Zobaczymy, jak ją wcielasz w życie. Znudziło mnie to, zabij go. Wszystkie te wcześniejsze sceny miały jedną wspólną cechę. Kończyły się szczęśliwie. Cudem, na granicy, ale każdemu się udało. Była też taka, w której szczęścia po prostu zabrakło. Chodzi oczywiście o film Kruk i scenę z udziałem Brandona Lee, syna legendarnego Bruce'a Lee. Miał do zagrania prostą scenę. Nikt nie przypuszczał, że wydarzy się coś takiego. Jego bohater miał zostać postrzelony. Klasyczna, rutynowa sekwencja, rekwizytowa broń, ślepak, nic więcej. Ale ktoś popełnił błąd. W lufie znajdował się prawdziwy pocisk. Brandon został trafiony prosto w brzuch. Początkowo nikt się nie zorientował, że to nie była gra, a chwilę później aktor walczył o życie w drodze do szpitala. Zmarł po kilku godzinach, mając zaledwie 28 lat. Film dokończono z użyciem dublerów i efektów komputerowych, ale od tamtej chwili nikt nie mówił już o Kruku jako zwykłym filmie. Stał się on czymś więcej. Rocznym pomnikiem, przypomnieniem, że kino, choć pełne iluzji, potrafi przynieść najprawdziwszą śmierć. To, co widzimy na ekranie, nie zawsze jest fikcją. Czasem rzeczy, które dzieją się na planie, są bardziej realne i bolesne niż to, co pokazują wiadomości. Która z tych scen zrobiła na tobie największe wrażenie? Daj znać w komentarzu, a jeżeli ten materiał ci się spodobał, to zostaw także subskrypcję z dzwoneczkiem i widzimy się już w tym materiale. Do zobaczenia.